Czemu nic nie mówisz? Wodospad Veringfossen i piękna dolina zaczyna się pod nim. Ta dolina się nazywa Mobedalen, a wodospad się znajduje w Eidfjordzie, na piękny- trasie i pięk- z Hardangerfjordu do Hardangerviddy. I piękne widoki, prawda, z I tu góry widzimy na ten wszystko od płaskowyż i teraz właśnie na dolinę. Wodospad bardzo popularny, mimo że on jest 83 w kolejce, jeśli chodzi o wysokość w Norwegii, ale mocno popularny ze względu właśnie na tą łatwość dostępu do niego, bo można z dwóch stron. Od strony górnej, czyli od strony parkingu i drogi. O, drogi, właśnie widać drogę. I można też od dołu. I tu właśnie prowadzi bardzo fajny szlak, taki dziki. Ten od dołu oczywiście. Ten bo o od tym dołu, mówimy. bo ten na górze jest pięknie, ładnie wybetonowany, poręcze i tak dalej, bezpieczny dla każdego, w każdym obuwiu, w każdym stroju, a tam na dole to już jest taki dziki, naturalny i dochodzimy, tak jak teraz tu widać, do pięknej podstawy Można bardzo tych blisko podejść, wodospadów, naprawdę tak, bardzo prawie blisko. pod sam wodospad. No, troszeczkę, bo on strasznie bryzga. Ale nie wiem, czy wiecie, bo ja sobie wyczytałam, że tym wodospadem to spada w ciągu sekundy 12 ton wody. A ta kładka, którą teraz widzimy, to jest świeży, że tak powiem, tutaj nabytek tego wodospadu. O, okropny, strasznie mi się nie podoba. Nie To jest pojęcie względne, bo każdy widzi to inaczej i są różne opinie. Jeden mówi, że zepsuł cały widok, ale teraz się robi nowocześnie. Więc Jakkolwiek łączy nie tłumaczy. te dwa fragmenty, prawda, górnego zwiedzania wodospadu z tym bocznym dolnym. A tu mamy piękny widok, nowe szaty takiej zimowej, kiedy jest oblodzony wodospad, pokryty częściowo lodem, płynie i piękne, ładne nawisy zaraz lodowe, które zaraz zobaczymy. On był tak bardziej znany, ten wodospad mniej więcej po 1821 roku, ale co fajniejsze, to oni jeszcze go fajnie mierzyli. Fajnie. Brali kamienie, rzucali i mierzyli zegarnkiem czas spadania. I wtedy wymierzyli ponad 280 metrów, a de facto to jest to, co wcześniej mówiłam. On ma 180 parę metrów, 182, ale niektóre źródła podają 183 metry wysokości. Fantastyczne są te obledzenia. Tam nie wiem, czy zwróciliście uwagę i nie wiem, jak tutaj ten nasz film, ale on ma też swoją taką zjawiskowość dzięki temu, że jeśli się stoi na tych tarasach tak zwanych i patrzy Od góry. od góry w przód na doliny, to z dwóch stron, z jednej strony po lewej stronie spływa sam wodospad Veringsfossen, a po prawej inny wodospad i jeśli jest dobre nawodnienie, jak ja to mówię, to pięknie widać, jak one się łączą, co jest rzadkością ogólnie. Tak, to jest takie ciekawe, że dwa wodospady wpadają w to samo miejsce. O, jest znowu ten mostek. Ba, nie lubię go. No, jest ciekawe z jednej strony i tutaj połączył te dwie części. Znaczy o tyle, że rzeczywiście można sobie pospacerować i troszkę mieć inną perspektywę na spojrzenie. Nie widać że nie widać z niego wodospadu, tylko widać rzekę, która prowadzi do wodospadu. Mhm. Natomiast my już parokrotnie byliśmy tam od dołu i jest to naprawdę świetna trasa. Nie jakoś tam strasznie męcząca, bo ona ma około 1,5 kilometra. I jest tylko, to męczące jest to mnóstwo kamieni i pod sam przód, jak się podejdzie, to bardzo mocno woda pryska i kiedy jest chłodno, to normalnie jest lód i ciężko tam podejść. Czyli jak na jesień i wczesną wiosną, to jest tak utrudnione troszkę podejście. No i to zależy od wiatrów. Nieraz wiatry tak wieją, że podwiewają pod wodospad i bryza ta wodospadowa tworzy taką walkę deszczu, że kiedyś cali byliśmy mokrzy, chcą podejść pod podnóże tego spadającej wody. Niezwykłe. Lodowe formacje. Nawisy, tak, sople, stalaktyty, stalagmity, draperie i wszystkie inne tutaj tudzież Znaczy to jest tak jak z naturą, po prostu każda pora roku ma coś takiego fajnego w sobie. W lecie możecie przy pięknej pogodzie zobaczyć tęczę i odczuwać, nie wiem, takie uniesienie słońcem, błękitem. W zimie odczuć to zimno, a jednocześnie patrzeć na te właśnie fajne wzory, które maluje lód. Tak, a tutaj mamy nawisy lodowe naprzeciwko wodospadu, ale też chcieliśmy pokazać to, że to jest kompleks w całości. Tutaj ten obszar można
No i zapraszamy do kolejnych naszych filmów o wodospadach. I tak tutaj niewiele powiedzieliśmy.